Dzień dobry. Witam z nieprawdopodobnie zielonego stanu Tennessee, z okolic stolicy Nashville, która się nazywa Music City i która rzeczywiście jest stolicą muzyki country, aczkolwiek przyznam się, że stan Tennessee bardziej mi się zawsze kojarzył z czymś takim, co najprościej określić jako brymucha albo bimber, ale niektórzy go bardzo lubią. Niemniej teraz będę miał zupełnie, kompletnie inne skojarzenia, bo po przyjeździe z ogromnymi przygodami, trzeba przyznać, przez Chicago, wylądowałem tutaj za kierownicą zupełnie nowego Lexusa ES, który nigdy nie był oferowany oficjalnie w Europie, a od grudnia, tak naprawdę zapewne od stycznia 2019 roku, będzie dostępny w Europie Środkowej i Europie Zachodniej jako już następca modelu GS. I mam kilka bardzo ciekawych spostrzeżeń na temat tego samochodu, szczególnie na tle GS-a. Bo być może niektórzy z Was pamiętają, że testując GS-a zachwycałem się nie tylko fantastycznym audio Marka Lewinsona, ale przede wszystkim tym, jak znakomicie wyposażony i wykończony samochód, jak znakomita, gigantyczna, komfortowa limuzyna klasy wyższej potrafiła zarazem sprawiać frajdę z jazdy. Fakt, że dotyczyło to modelu GSF, gdzie pod maską pracowało 477 koni mechanicznych z 5-litrowego silnika V8, ale mimo wszystko. Niemniej, jak się okazuje, GS nigdy nie osiągnął takiej pozycji na rynku europejskim, żeby w ogóle coś znaczyć w sprzedaży globalnej. Natomiast ES to jest pod względem historycznym drugi model Lexusa, bo powstał praktycznie zaraz po pierwszym LS-ie. Więc model ES od zawsze jest znakomicie sprzedającym się samochodem na wszystkich tych rynkach, na których się pojawia oficjalnie. I myślę, że Lexus ma nadzieję, że to będzie dobry prognostyk również na rynek europejski. Pytanie: co ten samochód ma do zaoferowania innego niż GS? Przepraszam, nawigacja musi mówić, bo inaczej bym się zgubił. Jadę przez coś w rodzaju parku narodowego, gdzie po pierwsze obowiązują drastyczne ograniczenia prędkości, a po drugie zupełnie nie wiem, gdzie jestem i dokąd jadę. Więc lepiej, żeby nawigacja się wtrącała. Więc wracamy do pytania. Co innego jest w modelu ES? Przede wszystkim to jest w przeciwieństwie do GS-a samochód z napędem na przednie koła. I powstał na zupełnie, absolutnie nowej platformie, na której powstaje również Toyota Avalon i Toyota Camry. Ale jeżeli ktoś Wam powie, że to są bliźniacze modele różniące się nadwoziami, stylem, to w moim imieniu wyśmiejcie go, bo to są brednie. To są kompletnie, zupełnie inne samochody. Fakt, że oparte na tym samym założeniu, tej samej bazie, ale ta baza od momentu, kiedy zaczyna się składać z kilku klocków, a nie tylko samej podłogi, nagle jest już zupełnie inna. Lexus został stworzony jako auto, które ma być absolutnym liderem, jeśli chodzi o sztywność strukturalną. Po to, żeby resorowanie, nad którym tutaj ciężko pracowano,
rzeczywiście potrafiło zaimponować. I co jeszcze? Również przednionapędowy ES, niby taki sam jak Avalon czy Camry, ma kompletnie inną geometrię przedniego zawieszenia. W wyniku czego ten samochód kompletnie inaczej się prowadzi. Nigdy w życiu bym nie powiedział, że Lexus nie ma za sobą 25-30 lat doświadczeń w robieniu sportowych samochodów przednionapędowych. Bo to auto się prowadzi jak najlepsze europejskie samochody przednionapędowe o sportowym charakterze. Jest precyzyjne, nie ma tu śladów wyszarpywania kierownicy, czyli torque steering. Precyzyjne, pewne, stabilne, spokojne. Jest po prostu samochodem kierowcy. To jest frajda jechać tym samochodem i to naprawdę niezależnie od tego, z jaką jedziemy prędkością i po jakiej drodze. Ja mam tutaj tę frajdę, że jadę po drodze krętej, znakomitej nawierzchni, ale próbowałem już jeździć na dużo gorszej nawierzchni i po prostym. Cały widz polega na tym, że nawet bazowe zawieszenie, na którym w tej chwili jadę, to jest coś w rodzaju, uwaga teraz, bo będzie śmiesznie, adaptacyjnych, ale pasywnych amortyzatorów, które mają w swojej konstrukcji jeden dodatkowy zaworek dwustronny, który powoduje sam z siebie, bez żadnej elektroniki, że do charakterystyki tłumienia resorowania można zaaplikować ponad 600 wzorców. Oczywiście są w opcji także adaptacyjne amortyzatory w pełni elektroniczne, ale to jest na przykład seryjny element zawieszenia modelu F-Sport. Co ciekawe, ja tym tak bardzo imponującym mi i świetnie zachowującym się samochodem jadę jako dopiero jego trzeci w ogóle kierowca. To jest samochód przedprodukcyjny do tego stopnia, że jak widzicie, nawet nie ma jeszcze uruchomionej, nie wiem czy ma wgraną, nawigacji satelitarnej. Jestem w Stanach Zjednoczonych, więc na ten rynek na pewno każdy producent miałby, gdyby w ogóle ją miał. A tutaj jest dołożony Garmin po to, żebym ja się nie zgubił. Więc samochód jest ewidentnie przedprodukcyjny. A powiem wam, że chciałbym, żeby europejscy producenci potrafili uzyskać taką jakość i taką solidność auta po drugim liftingu wyjątkowo udanego modelu. Jestem naprawdę zachwycony. Przy czym uwaga, jeśli znacie moje filmy na temat Lexusów LS i LC, to pomijając oczywiście kwestię silnika wolnossącego V8 z modelu LC, to ten samochód sprawia mi najwięcej przyjemności związanej tylko i wyłącznie z czystym kręceniem kierownicą. Jest naprawdę fantastyczny. Nie będę tego robił teraz, tym bardziej, że jestem na publicznej drodze, ale zanim przyczepiłem kamery, przejechałem kilka zakrętów, kilka szykan nawet, nie tylko szybko, ale wręcz brutalnie, stosując hamowanie w momencie, kiedy szedłem w ostrym łuku, szybkim, i ten samochód nie tylko nigdzie mnie nie wyrzucił, ale wręcz sam się stabilizował. To jest duża rzadkość w tak wielkich samochodach i powiem wam, że to naprawdę jest fajne. Teraz jeśli chodzi o inne elementy. Przynajmniej na Polskę wygląda na to z takich
wczesnych obietnic, że samochód będzie wymagał sporo dopłat za opcję, ale jednocześnie mówi się o wyjątkowo atrakcyjnej cenie planowanej na grudzień tego roku, styczeń przyszłego. Więc nie będę się mądrzył na ten temat. To, co z mojego punktu widzenia jest najistotniejsze, to jest to, że wszystkie, absolutnie wszystkie modele i wersje odnoszą się tylko i wyłącznie do, uwaga, ES300H. To będzie tylko hybryda. Hybryda, na którą się składa 2,5-litrowy silnik benzynowy 4-cylindrowy o ekstremalnie wysokiej sprawności termicznej i 2 silniki elektryczne, które są niewspółosiowo ukryte częściowo między silnikiem a skrzynią, a częściowo obok. Razem daje to 218 koni mechanicznych w zakresie prawie całego obrotomierza. To zaleta zastosowania elektrycznych silników nowej generacji. I niesprecyzowana, niestety, nie podają na tym etapie wartość dotycząca momentu obrotowego, ale tak na mój nos to rozmowa poniżej 450, a nawet 500 może być chybiona, bo mimo że producent podaje przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie zaledwie, czy też aż oczywiście 8,9 sekundy, czyli umówmy się, bardzo, bardzo przeciętne, to w bezpośrednim kontakcie samochód okazuje się niesamowicie wręcz żwawy i szybki. Jest też obłędnie wyciszony i to zarówno w sensie oporów, szumów toczenia, jak i szumów silnikowych czy opływowych. Niestety jest głośno, kiedy się chce wywołać całą moc. No ale to jest hybryda. Ale za to z jaką chęcią ta moc się daje wywoływać. To jest coś. To jest coś. Tym bardziej, że mamy stale do czynienia z samochodem naprawdę bardzo oszczędnym. Mówiąc w największym uproszczeniu, ten Lexus ES300H zrobił na mnie o wiele lepsze wrażenie od Lexusa LS500H, gdzie skrzyni biegów bardzo często zdarza się szarpać. Cały zespół napędowy jest bardzo hałaśliwy, kiedy się go wykorzystuje w trochę ostrzejszej jeździe, a przecież, tak jak Wam mówiłem, Lexus LS jako również auto kierowcy, świetnie się prowadzące, aż się prosi, żeby go deptać. Tu deptanie nie oznacza ani, że będzie jakiś straszny hałas, ani, że będziemy walczyć z samochodem. Ja teraz zrobię numer pod tytułem wywołałem, uwaga, wywołałem tryb sportowy. I co my mamy z tego? Mamy jeszcze dużo szybszy samochód, ale zupełnie nie robiący dobrego wrażenia układ kierowniczy, którego wspomaganie i w ogóle charakter zmienia się w coś w rodzaju konsolowego. Jest strasznie syntetyczny. Dużo lepiej jeździ się w trybie normal. I no, kwestia jest dosyć istotna, mianowicie ile się za to płaci. Otóż za to się płaci przy dużo ostrzejszej jeździe niż robiłem to teraz zaledwie 7 litrów na 100 km. Przy czym, powtarzam, jeżdżę cały czas po parku krajobrazowym, nie w korku, w którym cały czas bym opierał się na silniku elektrycznym obniżającym zużycie paliwa. Nie.
jeżdżę jak normalnym, porządnym, dobrym, fajnym samochodem, w dodatku znakomicie się prowadzącym i otaczającym mnie tym, do czego Lexus mnie tak do siebie przekonuje, czyli prawdziwym luksusem, najwyższą jakością. Jest to kapitalny samochód i jeżeli Lexus da naprawdę dobre ceny, to może naprawdę narobić zamieszania na rynku w klasie wyższej premium. Bo to jest wyjątkowy samochód. I prawdę mówiąc, trzymam kciuki za to, żeby się udało. Dziękuję, do widzenia.